Witajcie Tereniczycy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku informacyjnym, a dzisiaj w końcu doczekaliśmy się na ostatnią chwilę, na ostatni dzwonek. Zajęczy Maraton 2025, dostaliśmy info od White Moon, co z eventem wielkanocnym, który odbędzie się, no właśnie, kiedy się odbędzie? Odbędzie się już 18.04, o godzinie 10 startuje i zakończy się 25.04, również o godzinie 10. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, to jutro, czyli dokładnie 17 o godzinie 10 będzie wgrywany patch. Jest to prawdopodobnie właśnie wgrywanie maratonu, aby potem uniknąć problemów już o tej docelowej godzinie 10, 18.04. Więc będzie to pewnie szybki patch, który nam przyniesie tutaj już event, żebyśmy go mieli pod ręką. Ale o co chodzi w tym evencie, bo z tego co ja zrozumiałem, będzie kilka zmian dosyć istotnych, dlatego warto zostać do końca odcinka i dowiedzieć się więcej. A więc lecimy. Ach, nie ma to jak świąteczna atmosfera, spokój, odpoczynek, malowanie pisanek i polowanie na krwiożercze króliki giganty, które jak co roku znowu zaatakują Broken Ranks. Wielkimi krokami nadchodzi bowiem kolejna edycja zajęczego maratonu. Po raz kolejny zmierzycie się z wiosennymi przeciwnikami, by zdobyć atrakcyjne nagrody, w tym zupełnie nowe skórki. Jednak tym razem będzie nieco inaczej, więc koniecznie zapoznajcie się z dalszą częścią tego newsa. Tak jak mówiłem, czas trwania od 18.04 od 10 do 25.04 do 10. Nic nie było wspomniane o limitach, to raz, a dwa, no właśnie prawdopodobnie nie będzie grupek do bicia, ale to już musicie wywnioskować sami, ja to wnioskuję tak, że nie będzie. Wraz ze startem wydarzenia w zakładce zadań pojawi się specjalny quest, który zniknie z momentem zakończenia zabawy. Nagrody i nowe skórki. Główną nagrodą za wykonanie eventu jest skórka hełmu o wdzięcznej nazwie Żal, a także element awatara, wiosenny naszyjnik. Zanim jednak nie zdobędziecie, to po drodze natkniecie się też na inne nagrody. Złoto, doświadczenie, psychodoświadczenie i różne przedmioty użytkowe. Przedmioty użytkowe, czytaj pewnie esencje, mam nadzieję, wejściówki może na bossy, zobaczymy. Poczekamy jeszcze na tabelkę. Ponadto w sklepie premium pojawi się zbroja piętno, która wraz z hełmem wchodzi w skład zestawu Droga Cierpienia. Kolejne jego części pojawią się w następnej edycji zajęczego maratonu, czyli ta zbrojka jest do kupienia, a to jest do zdobycia. Mało wielkanocny ten skin, fajnie wygląda, spoko. Zobaczymy jak to będzie bangrać na naszych postaciach. No i tyle. Do kupienia będą również dostępne zestawy skórek znane wam z poprzednich edycji. Od razu będziecie mogli kupić zestaw Siewcy Wiosny, a 21.04 pojawi się też odzienie Króli Szała. I ja w sumie na te skiny poluję. A może zamiast zmienić wygląd sprzętu, wolicie zmienić swoją twarz? Jeśli tak, to zachęcamy do zerknięcia do sklepu z awatarami, czyli ten w lewym dolnym rogu. Pojawią się nowe elementy, tatuaż na ciało lub na twarz oraz wianek na włosy. Zmianom ulegną także ceny innych elementów, więc warto zapoznać się także z resztą asortymentu, czyli pewnie jakaś promka na Awake, na awatar. Elementy awataru znikną ze sklepu 25.04, a skórki sprzętów 5.05. Przebieg eventu. Zmartwionych mieszkańców niepokoją przerośnięte młode króliki i inne wiosenne potwory, które burzą spokój i niszczą świąteczną atmosferę. Na szczęście w tym roku nie trzeba mierzyć się z ich niekontrolowanym najazdem, czyli tak jak mówiłem, raczej grupek do bicia już nie będzie. Nie będą się pojawiać w powszechnie dostępnych miejscach, tylko mieszkaniec wskaże do nich drogę tylko na wyraźną prośbę gracza. Taka prośba przybierze formę indywidualnego zlecenia. Ok. Przed zaakceptowaniem zlecenia musicie wybrać jego trudność oraz nagrodę. Będą dostępne zarówno wersje łatwiejsze, przeznaczone do wykonywania samodzielnie lub z niewielką pomocą i trudniejsze, na które zalecane jest zebranie drużyny. Za zlecenia otrzymacie jedną z nagród, którą sami sobie wybierzecie. Doświadczenie dla postaci na 140 poziomie psychodoświadczenie, złoto lub doświadczenie dla zwierzaków. Oczywiście za wykonanie trudniejszych wersji przewidziana jest wyższa nagroda. Z tym doświadczeniem dla zwierzaków to mogliby sobie już dać siana, bo zbafowali moby i te zwierzaki totalnie już nie mają sensu. Mój motyl, czytaj level 140, wypieprza się na jazdce, więc no trochę smutno.
Zlecenia otrzymacie od Aleksandra przy wieży Sarmatynów, poziom 3 do 19, Wiedźmy Hoberl na bagnach, poziom 20-39, Pogranicznika w Alair, poziom 40-65, Izidrula Alti w Lesie Orków, poziom 66-89, Malusa na płaskowyżu, poziom 90-109, Berera w Garnizonie, poziom 110-139 i Reni w Bejren, poziom 140, podzielony na dwie wersje trudności. Mieszkańcy mają dla Was maksymalnie 20 takich zleceń, ale na tym wydarzeniu się nie kończy, a wręcz można stwierdzić, że dopiero zaczyna, czyli będziemy mieli te questyki do odebrania pewnie co godzinę, czy jakoś tak. Każde wykonane zlecenie pozwoli złapać trop do groźniejszego przeciwnika, wielgachnego, krwiożerczego królika, który zaszył się w pewnej lokacji. Strzegąc jednego z manuałów, by zdobyć ten przedmiot, będzie trzeba go pokonać. Przy czym na drodze do niego stanie jego wsparcie w postaci śledzioliszków, wkurzaków, kurzajek lub baraniaków. Okej. Na taką instancję można wejść tylko samodzielnie, bez wsparcia innych graczy. Jeżeli nie czujecie się na siłach, by walczyć z przeciwnikiem na swój przedział, to możecie wybrać przedział sugerowanym niższym poziomem. Jeśli nie jesteście pewni, to nie bójcie się spróbować najpierw trudniejszej instancji, ponieważ aby zdobyć główną nagrodę, będzie potrzeba ukończyć tylko 16 z 20 możliwych instancji. 8 manuałów można przekazać zleceniodawcy, by ten odczytał z nich schemat wytworzenia skórki lub elementu awataru i wytworzył je dla Was. Sami wybierzcie, co chcecie dostać najpierw. Za zrealizowanie jednego przepisu zażąda on opłaty w wysokości 500 pisanek. A skąd wziąć pisanki? Otóż zewsząd. Na pewno zauważyliście je rozsypane na wszystkich mapach, jednak nie będzie to jedyna możliwość zdobycia pisanek. Otrzymacie je też ze zrealizowania wyzwań dziennych. Co więcej, przez cały czas trwania wydarzenia jedno z tych wyzwań zawsze będzie tematycznie z nim powiązane, o ile gracz nie ma jeszcze możliwości uczestnictwa. W momencie startu eventu każdy otrzyma dodatkowe darmowe przelosowanie, by w razie braku eventowego wyzwania móc na nie podmienić zwykłe wyzwanie. Szansa na jego wylosowanie będzie wynosiła 100%. No i tak to będzie wyglądać. Tutaj mamy to: pokonaj przeciwnika z siedlisku królika, bla bla bla, 20 pisanek, ale widzę, że tutaj za każdy ten są pisanki, więc spoko sprawa. Wielu z Was na pewno zbierze więcej pisanek niż potrzeba do wykonania skórki, elementu awatara. Ich podnoszenie będzie nagrodzone w dwojaki sposób i to jest spoko. To już było indywidualnie oraz globalnie. Otóż zbierając je zyskacie nie tylko same pisanki, ale też będzie szansa na to, że wykluje się z nich dla Was jakiś sprzęt sklepowy lub przedmiot użytkowy, spoko. A wszystkie nadmiarowe pisanki złożą się na wspólną nagrodę Happy Hour z doświadczeniem razy 2 i psychodoświadczeniem razy 1,6, które odbędzie się po evencie. O dokładnych datach i godzinach poinformują na Discordzie. Każde 10 milionów zebranych pisanek to dodatkowe 2 godziny Happy Hour, przy czym maksymalny jego wymiar to 6 godzin. W miastach pojawi się specjalna tabliczka, na której będziecie mogli sprawdzić, ile jeszcze brakuje do celu. Dodatkowo na niektórych mapach co jakiś czas będą pojawiać się lotne elity, z których zdobędziecie różne przedmioty użytkowe. Zarezerwujcie więc swój czas, zgarnijcie atrakcyjne nagrody i po prostu bawcie się dobrze. Do zobaczenia na szlaku. Spoko sprawa, fajnie przemyślany event. Szkoda, że nie ma grupek, bo jednak no tu będzie w 100% nastawiony na Happy Hour, bo chyba, że naprawdę zbafują te questy, bo jak wiemy, no jednak najbardziej się opłacało bić te grupki, a nie te questy. Jeżeli ktoś bardzo chciał level, mam nadzieję, że o tym też pomyślał, no bo jednak ludzie chcą levelować, chcą progresować swoje postacie. Po ostatnim update'cie z gniewem i zbafowaniem mobów wiele osób się na pewno zniechęciło do tego i mam nadzieję, że tym eventem tchną w ludzi nową wiarę w tą grę. Liczę na to, szczerze. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo serdecznie, chyba już nic nie muszę dodać więcej. Mam nadzieję tylko, że te pisanki będą fajnie dropić i da się faktycznie wybić te 6 godzin tego Happy Hour. Dziękuję oczywiście Wam wszystkim. Padajcie na streamka, tutaj na górze się gdzieś wyświetla. Także zapraszam bardzo serdecznie, na pewno 18 będziemy to streamować. Trzymajcie się, Tarniczycy, do zobaczenia na evencie. Nara.